Związek Pruski powstał w 1440 roku jako organizacja do obrony interesów i praw ziem i miast pruskich. Niezadowolenie z polityki zakonu doprowadziło do wypowiedzenia posłuszeństwa przez stany pruskie. Przygotowanie przez Związek Pruski wystąpienia antykrzyżackiego rozpoczęło się na Pomorzu Gdańskim pod wpływem wiadomości o powstaniu przeciwko krzyżakom w Toruniu 5 lutego 1454 roku. Rada Główna Miasta Gdańsk zajęła gdański Wielki Młyn 6 lutego 1454 roku. Władze miasta oficjalnie wypowiedziały posłuszeństwo zakonowi. Po krótkiej blokadzie 11 lutego 1454 roku wojska wierne Radzie Gdańskiej przejęły kontrolę nad miastem. Wiadomość o upadku potężnej krzyżackiej twierdzy w Gdańsku była wstrząsem dla całego zakonu. Przekonała niechętne zakonowi miasta do szybkiego dołączenia do powstania i jednocześnie miała destrukcyjny wpływ na morale braci zakonnych, którzy nie podejmując walki z powstańcami zaczęli opuszczać Pomorze. Pod koniec lutego 1454 roku wielki komtur Saksonii Fryderyk von Polenz zastawił nową marchię Brandenburgii za kwotę 40 000 florenów reńskich, umożliwiając zakonowi pozyskanie środków na zaliczki dla żołnierzy najemnych. Heinrich Rausen von Plauen wkroczył na Pomorze na czele około 1000 najemnych żołnierzy i obległ Chojnicę. Zaskoczona Rada Miejska Chojnic 23 marca 1454 roku poddała miasto. Utrata strategicznie położonych Chojnic skomplikowała sytuację Związku Pruskiego. Związek opanował prawie wszystkie większe miasta oprócz Malborka, a teraz utracił także Chojnicę. 21 kwietnia 1454 roku Królestwo Polskie poparło powstanie i przystąpiło do wojny po stronie Związku Pruskiego. Związek Pruski skoncentrował wszystkie swoje siły na oblężeniu Malborka. Odpowiedzialność za blokadę garnizonu Chojnic przyjęło Królestwo Polskie. Kazimierz Jagiellończyk nie dysponował wojskami najemnymi ani środkami pieniężnymi na ich zaciąg. Oblężenie krzyżackiego miasta powierzył pospolitemu ruszeniu, wbrew radom Zbigniewa Oleśnickiego. Oleśnicki nalegał, by zebrać doborowe rycerstwo, a nie niezdyscyplinowane pospolite ruszenie. Pomimo głodu i spalenia części miasta, krzyżacki garnizon Chojnic odparł wszystkie ataki polsko-związkowe i odmawiał kapitulacji, licząc na pomoc zapowiadanej odsieczy z Niemiec. Późnym latem 1454 roku na Pomorze wkracza krzyżacka odsiecz, złożona z najemników z Niemiec i Czech, pod dowództwem Bernarda von Zinnenberga i Rudolfa von Zagana. Piętnaście kilometrów od Chojnic w Cerekwicy pospolite ruszenie zażądało od króla przywilejów. 15 września 1454 roku zebrana szlachta, wykorzystując trudną sytuację króla Kazimierza IV Jagiellończyka, wysunęła antymagnackie żądania polityczne, zwiększenie roli średniej szlachty i sejmików kosztem ograniczenia wpływów oligarchii i wyższego kleru na rządy w królestwie. Od ich spełnienia uzależniła swój udział w wyprawie. Przywileje zwane potocznie cerekwicko-nieszawskim
stanowiły poważny krok na drodze do kształtowania się demokracji szlacheckiej i faktycznie stanowiły jej fundament. Dotychczas szlachta dążyła do zabezpieczenia się przed samowolą panującego. Teraz stała się głównym decydentem w sprawach najwyższych, wojny i pokoju oraz kwestii wszystkich zmian ustrojowych. Siły królewskie liczyły w przybliżeniu 16 tysięcy jazdy i 2,5 tysiąca piechoty. Krzyżacy dysponowali 9 tysiącami jazdy i 6 tysiącami piechoty. Obie armie spotykają się pod zamkiem Chojnice. Wobec niewielkiej aktywności przybyłej armii krzyżackiej Polacy dokonali ryzykownej przeprawy przez dzielące wojska bagnistą dolinę i rozpoczęli natarcie. Rozbito jazdę zakonną i zaczęto oblegać tabory. Zginął Rudolf von Sagan, a Bernhard von Zinenberg dostał się do niewoli. Wydawało się, że zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki. Nieoczekiwany atak oddziału z Chojnic na polski obóz zmusił wojska królewskie do odwrotu, które zmieniło się w ucieczkę. Polacy utracili około 3000 ludzi. W ręce nieprzyjaciela wpadł cały polski tabor. Król musiał ratować się ucieczką. Bitwa była przegrana. Nie był to jednak koniec zmagań wojennych. Królestwo Polskie potrzebowało jeszcze 13 lat, by pokonać i upokorzyć zakon. Przełom nastąpił dopiero w bitwie pod Świecinem w 1462 roku, gdy polscy najemnicy pokonali wojska zakonu. Olbrzymie koszty wojny, które prawie doprowadziły zakon do bankructwa, zmusiły zakon i wielkiego mistrza Ludwisia von Ehrlichhausena do zawarcia pokoju. Na mocy pokoju podpisanego 31 grudnia 1466 roku zawarto drugi pokój toruński. Zakon musiał zrzec się połowy ziem pruskich, a z pozostałych ziem złożył hołd lenny Królestwu Polskiemu. Wojna 13-letnia przyspieszyła proces rozkładu zakonu krzyżackiego.